Hej, witam was na kanale Highcar. Z tej strony Michał i zapraszam na test Kia Proceed GT. Tak, w końcu udało mi się wyrwać do testów wersję GT, która zrobiła niemałe zamieszanie, gdy wchodziła na rynek w 2019 roku. Dzisiaj mam wersję po liftingu i skupimy się tylko na odmianie GT, ponieważ tego standardowego Proceeda już testowałem, także jeśli interesuje was więcej szczegółów, to zapraszam do tego filmu. Proceed jest bardzo ładnie narysowanym kombi z nadwoziem typu Shooting Brake, a GT wyróżnia się kilkoma akcentami, ale zacznijmy jak zwykle od koloru. Ten nazywa się Black Pearl i świetnie kontrastuje z czerwonymi akcentami, ale do wyboru mamy sporo jeszcze ciekawszych lakierów. Wersja GT wyróżnia się głównie czerwonym kolorem, który z przodu znajdziemy na kratce grilla, na którym widzimy też emblemat GT, a także w dolnej części lekko przemodelowanego zderzaka. Profil jest praktycznie identyczny z ładnie opadającą linią dachu, a czerwień zauważymy w postaci listwy na progach. Specjalny dla wersji GT jest także ten wzór felgi 18-calowej z oponami 225x40 wraz z klockami hamulcowymi pomalowanymi, a jakżeby inaczej, na kolor czerwony. Z tyłu od góry żadnych zmian. Dopiero w dolnej części widzimy inaczej narysowany zderzak z czerwonymi listwami, no i oczywiście podwójny prawdziwy wydech, teraz po liftingu z owalnymi końcówkami, które są jednak tylko elementem zderzaka, a ten prawdziwy jest trochę schowany, ale i tak potrafi gadać. Więcej tego w dalszej części filmu, a teraz system bezkluczykowy, który działa tutaj tak jak w innych Kiach, czyli za każdym razem używamy przycisku na klamce. Również wymiarami wersja GT nie różni się niczym od tej standardowej. Jedynie masa własna jest delikatnie większa i wynosi od 1363 kg. W opcji mamy inteligentną klapę, która może otwierać się sama, gdy do niej podejdziemy. A skrywa ona wielki bagażnik o pojemności niecałych 600 litrów, która jest jednak liczona wraz z tymi wszystkimi schowkami. Tak naprawdę tutaj wersja GT nie różni się niczym. Bagażnik jest ładnie wykończony, są dwa haczyki, próg wyładunkowy jest zauważalny, roleta jest na takich półprowadnicach i mieści się pod podłogą. Kanapę możemy złożyć w proporcjach 2/3 do 1/3 za pomocą cięgien w bagażniku. Pojemność wzrasta wtedy do 1545 litrów i nie tworzy się żaden uskok. A w dodatku z kanapy możemy złożyć też jej środkowe miejsce, aby przewozić dłuższe przedmioty. Posłuchajmy dźwięku zamykania drzwi. Z przodu jest solidnie, a z tyłu czuć i słychać różnicę. Tylne drzwi otwierają się szeroko, więc możemy wygodnie zająć miejsce na kanapie. Mam 1,72 m i siedząc sam ze sobą mam sporo miejsca przed kolanami. Pod fotelem opuszczonym maksymalnie buty wchodzą tak na wcisk, a nad głową 5 palców wolnej przestrzeni i to pomimo szyber dachu, który akurat tutaj nie wpływa na ilość miejsca, ponieważ podsufitka jest tak odpowiednio wyprofilowana. Reszta jest dokładnie taka sama. Kanapa jest przyzwoicie wyprofilowana i ma całkiem głębokie siedzisko, które dobrze podpiera uda. Są wejścia Isofix, zagłówki regulują się w takim stopniu, a na środku otwierany miękki podłokietnik z 2 uchwytami na kubki. Drzwi są wykończone typowo jak na ten segment, czyli twarda góra i trochę skóry na wysokości łokcia i na podłokietniku. Mamy kieszenie w drzwiach, tył fotela jest z twardego plastiku, są gazetowniki, a na środku nawiewy oraz wejście USB-C. Przejdźmy do przodu, gdzie wita nas dobra pozycja za kierownicą. Możemy usiąść tutaj całkiem nisko, jednak w GT chciałbym mieć możliwość jeszcze trochę zjechać fotelem.
Ten, tylko w wersji GT, może być regulowany elektrycznie w 8 kierunkach wraz z pamięcią ustawień, a fotel pasażera manualnie w 6 i tak jak fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego w jednej płaszczyźnie. W dodatku mamy też regulację wysokości mocowania pasa. Fotele są tutaj dokładnie takie same jak w GT Line, zarówno pod względem wyprofilowania, które jest całkiem mocne, a siedzisko lekko wydłużone, jak i tapicerki, która również jest połączeniem skóry ekologicznej z zamszem. Ale tutaj mamy oczywiście czerwone logo GT i przeszycia. Deska rozdzielcza wygląda dokładnie tak samo jak w każdym modelu z rodziny SIDA, czyli jest dosyć analogowo i prosto. Kierownica na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia. Jest w całości skórzana, w części z perforacją, jedynie mamy tutaj czerwone przeszycia zamiast białych i logo GT w dolnej części. Dobrze trzyma się ją w dłoniach, jest w miarę miękka i ma sporo fizycznych przycisków, a także łopatki do zmiany biegów. Natomiast za kierownicą widzimy już bardzo dobrze znane i lubiane przeze mnie zegary cyfrowe, które omawiałem już kilka razy i tutaj nic się nie zmieniło. W skrócie, mają one nieco ponad 12 cali, dobrą rozdzielczość, działają naprawdę szybko i mają dużą nośność informacyjną. Ich motyw może zmieniać się wraz z wybranym trybem jazdy, lub możemy wybrać go sami z 4 dostępnych. Tak samo jest z ekranem multimediów o przekątnej nieco ponad 10 cali. Ma dobrą rozdzielczość, a system działa sprawnie, ma OK grafiki i jest w miarę intuicyjny. Oczywiście obsługuje też Apple CarPlay i Android Auto. CarPlay wyświetlany jest na pełnym ekranie i działa bardzo dobrze, ale połączenie jest tylko przewodowe, wyłącznie przez wejście USB-A. Jeśli chodzi o dźwięk, to mam tutaj audio JBL z 8 głośnikami, w tym z subwooferem, które gra naprawdę przyzwoicie, ale głównie chce zaimponować basem. Jest też tutaj kamera cofania, która ma tylko akceptowalną jakość, ale przynajmniej linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Pod ekranem znajduje się fizyczny panel dwusterfowej automatycznej klimatyzacji, który jest mega przejrzysty i wręcz banalny w obsłudze, więc to na plus. I osobne przyciski od podgrzewania foteli, kierownicy oraz przedniej szyby. A propos podgrzewania, to pod spodem mamy półkę na telefon z ładowarką indukcyjną, która dosyć mocno grzeje telefon. Na środku widzimy lewarek automatycznej skrzyni biegów, oczywiście z czerwoną nitką wraz z trybem manualnym. Obok mamy fizyczne przyciski, w tym ten od trybu Sport, a także od wyłączania systemu Start-Stop oraz Auto Hold, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta. Nad lewym kolanem mamy jeszcze kilka przycisków funkcyjnych, tak samo jak na podsufitce, wraz z tym od całkiem sporego i otwieranego okna dachowego. ProSeed GT wykończony jest dokładnie tak samo jak inne SIDy. Deska rozdzielcza wykonana jest z miękkiego materiału, tylko na podszybiu jest twardy plastik. Dopiero od wysokości kolon w dół jest twardo, włącznie z całym tunelem centralnym wykończonym piano black, ale przynajmniej mamy kilka srebrnych akcentów ożywiających wnętrze. Podłokietnik jest miękki i regulowany w poziomie. Górny plastik na drzwiach lekko się ugina, trochę piano black wokół klamki i skóra na wysokości łokcia z czerwonym przeszyciem, tak jak na podłokietniku, który mógłby mieć więcej pianki. Więc ogólnie nie miałbym na co narzekać, gdyby nie tak duża ilość piano black, które zbiera kurz, rysuje się i odbija światło. Ale dobra, to zobaczcie schowki i przechodzimy do najważniejszej rzeczy, pod maskę.
I tak, tutaj jest główna różnica wersji GT, która dostępna jest tylko z jednym silnikiem połączonym ze skrzynią automatyczną dwusprzęgłową DCT o 7 przełożeniach. Jest to 1.6 Turbo DGDI o mocy 204 koni mechanicznych i momencie obrotowym 265 Nm. Posłuchajcie teraz tego silnika, ale głównie wydechu z klapkami. No wow, w tej całej erze GPF-ów i soft limiterów Kia pokazuje, że dalej można zrobić wydech, który nawet na postoju ładnie brzmi. Jak mogliście usłyszeć, ma on też aktywne klapki, które otwierają się, gdy przejdziemy do trybu Sport. Wtedy wydech jest głośniejszy i ma bardziej basowy pomruk, nawet czasami zdarza mu się coś tam strzelić. Ale na co dzień lepiej jeździć z zamkniętymi klapkami, bo inaczej wydech może męczyć, głównie przy niskich obrotach. Chociaż jadąc na tylnej kanapie, nawet w trybie normal, mnie po kilkunastu kilometrach bolała już głowa. Bo wtedy, siedząc bliżej wydechu, słyszymy takie ciągłe buczenie, nawet przy spokojnej jeździe. I to jest męczące. No i niestety w środku mamy syntezator, który podbija dźwięk wydechu z głośników, co jest zupełnie niepotrzebne przy tak głośnym wydechu, który przez to w kabinie brzmi sztucznie. Ale dobra, zobaczmy teraz jak będzie z osiągami, a konkretnie z czasem 0-100, który Kia podaje na poziomie 7,5 sekundy. Bazując na prędkościomierzu udało mi się zrobić czas 7 sekund z wyłączoną kontrolą trakcji, a z włączoną było to 6,9 sekundy i to pomimo opon zimowych. Oczywiście mierząc GPS-em czas byłby pewnie nieco gorszy, ale dalej lepszy od deklarowanego przez Kię. I takie są też odczucia, że jest to naprawdę szybki samochód, a wydech tylko potęguje te doznania. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj dwa tryby jazdy. W trybie normal odmiana GT zachowuje się jak zwyczajny Prosit. Skrzynia niesamowicie płynnie zmienia biegi, praktycznie jest to niewyczuwalne, a samochód reaguje dobrze na gaz. Jedyną różnicą jest to, że słyszymy wyraźnie pracujący wydech.
Po przełączeniu w tryb Sport skrzynia od razu zrzuca bieg w dół, utrzymując silnik na wyższych obrotach, klapki w wydechu się otwierają i wtedy naprawdę można się pobawić. Skrzynia błyskawicznie reaguje na dodanie gazu. Silnik zaczyna słabnąć dopiero w okolicach 200 km na godzinę, a na zewnątrz słychać was kilka przecznic dalej. Polecam tylko przełączyć się w tryb manualny skrzyni biegów, żeby nie trzymać ciągle silnika powyżej 3000 obrotów na minutę i samemu bawić się łopatkami, które świetnie działają, a mnóstwo fanu daje samo zbijanie biegów przy hamowaniu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej jazdy z lepszym audio, bez mojego pierdzielenia, to zapraszam do filmu, który pojawi się tydzień po publikacji tego materiału. A teraz przejdźmy na drugi biegun jazdy i kwestię spalania. W mieście jeżdżąc spokojnie, udawało mi się osiągać wyniki nawet w okolicach 6 litrów na 100 km, przez 8,5 litra do prawie 11 litrów, ale to już typowo bawiąc się wydechem i nie zważając na ekojazdę. Średnio wyszło mi w okolicach 8,5 litra na 100 km, przy 90 km na godzinę było to 5 litrów, przy 120 6,5, a przy 140 8 litrów na każde 100 km. Po lekko dłuższej trasie drogami pozamiejskimi spalanie wyniosło niecałe 7 litrów na 100 km, a z całego testu i przejechania ponad 400 km miałem wynik 8,6 litra, co jak na fakt, że naprawdę nie jeździłem eko, tylko przez większość czasu się bawiłem, to jest naprawdę dobry wynik. Zobaczmy teraz, jak Proceed GT poradzi sobie na nierównej drodze. Tutaj spodziewałbym się większej sztywności niż w zwykłym Proceedzie, a tak nie jest. Mamy tutaj dokładnie takie samo zawieszenie, które jest sztywne, ale nie na tyle, żeby bać się każdej nierówności na drodze. Jedyną odczuwalną różnicą jest tutaj większa felga, bo w bazowej wersji miałem 17 z większym profilem opony, który pomaga w tłumieniu nierówności. Niestety GTK miałem jeszcze na zimówkach, a temperatury zwykle przekraczały 10 stopni Celsjusza, więc na szybkich zakrętach było czuć, że zawieszenie daje radę, ale opona już powoli gubiła przyczepność. Niemniej Proceed prowadzi się naprawdę dobrze, a tryb Sport sprawia, że kierownica z lekkiej zaczyna stawiać trochę większy opór. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tutaj nie ma żadnych różnic w stosunku do zwykłego Proceeda. GT jest tak samo poprawnie wyciszony, zarówno od podwozia, jak i od upływu powietrza, więc tutaj nie ma na co specjalnie narzekać. W końcu, też dzięki automatycznej skrzyni biegów, mogłem sprawdzić, jak działa adaptacyjny tempomat w seedach. I tak jak się spodziewałem, działa bardzo dobrze i nie przełapałem go na błędzie. System odczytuje też znaki ograniczenia prędkości i na autostradzie, tylko na autostradzie, może sam dostosować do nich prędkość, jednak robi to bardzo późno, więc trochę traci sens to rozwiązanie. Mamy też tutaj asystenta pasa ruchu z funkcją utrzymania w jego osi. Jeśli linie są namalowane, a łuk nie jest za ostry, to radzi sobie bardzo dobrze. Gorzej, jeśli namalowany pas zmieni się w krawężnik, to wtedy asystent przestaje działać. Albo jak łuk jest ostrzejszy, co możecie zobaczyć na oblanym teście szykany.
Przejdźmy teraz do ujęć nocnych, gdzie też, jak możecie się spodziewać, nie ma żadnych różnic. Po otwarciu auta włączają się reflektory, pod lusterkami brak lampki, która za to jest w przednich klamkach, a z tyłu włączone lampy. Bagażnik jest przyzwoicie oświetlony przez jedną żarówkę, a w kabinie z uwagi na okno dachowe, zarówno z tyłu, jak i z przodu mamy LEDowe oświetlenie. Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu widzimy tylko przełącznik szyb. Z przodu dobrze widoczne zegary, na kierownicy wszystko podświetlone, tak jak nad lewym kolanem i na drzwiach. Przestrzeń na nogi nieoświetlona, na środku wszystko ładnie widoczne, a kamera w całkowitej ciemności radzi sobie w porządku. Pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem żarówka. Na podsufitce ciemno, a w zasłonach żarówki, które musimy włączać ręcznie. Więc ogólnie nie ma na co specjalnie narzekać, jednak ja nie jestem fanem tego czerwonego podświetlenia przycisków i brakuje tutaj trochę jakiegoś oświetlenia ambientowego. Na zewnątrz z przodu widzimy oświetlenie full LED, na lusterku LEDowy kierunek, a z tyłu również lampy w pełni LEDowe wraz z tą listwą ciągnącą się przez prawie całą szerokość nadwozia. Jedynie szkoda tego oświetlenia tablicy rejestracyjnej na żarówce. Tak świecą reflektory na postoju. Wiązka ma w porządku szerokość, ale są to reflektory z manualnym poziomowaniem, więc nie możemy się spodziewać nic specjalnego, jeśli chodzi o ich moc świecenia. Tak samo podczas jazdy światła prezentują się po prostu poprawnie. Jedynie światła drogowe mogłyby być mocniejsze i mieć większy zasięg, ale tego nie przeskoczymy. Na plus za to asystent świateł drogowych, który jest bardzo czuły i działa z dużym zapasem bezpieczeństwa. Podczas jazdy z wyższą prędkością brakuje też trochę zasięgu świateł mijania. Porozmawiajmy teraz o cenie. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Cennik Kia Proceed GT zaczyna się od 144 000 zł za tak prezentujący się samochód. Full opcja na zewnątrz nie różni się niczym. Dopiero w środku i w wyposażeniu możemy to zauważyć, a cena to 162 000 zł. I akurat w tym przypadku uważam, że taka jest też optymalna wersja, bo wydając okolicy 150 000 zł, warto dobrać te pakiety, które sprawią, że Proceed będzie się trochę wolniej starzał. Choćby ze względu na takie oświetlenie LED kabiny, no i oczywiście dodatkowe systemy bezpieczeństwa. I przechodząc do podsumowania, muszę przyznać, że dawno nie bawiłem się tak dobrze za kierownicą, jak w Proceedzie GT. Ostatnio taki fan miałem chyba w przypadku Cupry Formentor 300-konnej, która oczywiście była sporo szybsza, ale mówię tutaj o samych wrażeniach z jazdy. Proceed jest ładnie narysowany, praktyczny, dalej całkiem analogowy i prosty w użytkowaniu i w miarę nowoczesny, a odmiana GT dodaje świetny silnik o bardzo dobrych osiągach i wydech, który na postoju może zawstydzić niejednego posiadacza Audi RS. Jednak w dłuższej trasie, szczególnie dla pasażerów tylnej kanapy, będzie męczący. Do tego aż prosi się o lepsze reflektory, a także mniej piano black w środku. Ale ogólnie za taką cenę myślę, że Proceed GT jest jak najbardziej wart rozważenia. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę dla nakarmienia algorytmu i widzimy się w sekcji komentarzy. Bye!